Siemanko, ja wiem, że sierpień miał być tym gorącym miesiącem i w ogóle, ale kurczę, ludzie, wy nie zdajecie sobie sprawy, jaki wrzesień jest nafaszerowany gorącymi premierami. A to zabawne, dzięki jednej grze nazywanej GTA 6 Indyków, kilka produkcji i tak uciekło. Co podsumować można świetnie tym filmikiem. Why are you running? Why are you running? Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na zapowiedź wrześniowych premier, bo jest naprawdę zachęcająco. Couldn't you help it? They didn't see it until it was too late. Od bardzo dawna produkowany jest Metroid Prime 4. Nie tak dawno zostało nawet potwierdzone, że będzie miał on premierę niedługo. Miało to być 2025, ale nie widać konkretnej daty premiery. Ale nie martwcie się, twórcy Metal Eden mają dla was Samus. Ale to jednak Asuka, która skacze, strzela i zamienia się w kulę. Kurczę, jakbym to już gdzieś widział. No ale pomijając inspirację, gra zapowiada się naprawdę ciekawą strzelankę pierwszej osoby. Pełna akcji, skakania, biegania po ścianach, przyciągania się kotwiczką wraz ze zmyślnymi brońmi przeciwnikami. Co prawda jedynie setting, czy raczej pomysł na postać może nam się kojarzyć z Samus, ale sama rozgrywka jest o wiele bardziej szybka, dynamiczna niż wspomniany wcześniej Metroid Prime. Co ciekawe, nie widać żadnej wzmianki, by gra była roguelike'iem. Chociaż sam zamysł gry aż prosi się o taką formę rozgrywki. Może jestem już przewrażliwiony i boję się, że wszystko jest rogalem, jeżeli w jakikolwiek sposób wygląda ciekawie. Polska gra od twórców Ruinera. Jak coś, to demo jest dostępne na Steam, więc zapraszam. The Magna civilization that inhabited the planet disappeared a long time ago. Gry fabularne z trzeciej osoby nie mają najlepszego czasu ostatnio, ale raz na jakiś czas ktoś taką produkcję wydaje. Oczywiście z różnym skutkiem. Other Skins to kolejna próba, coś w rodzaju powrotu do gier z ery PS3 i Xboxa 360. Jako Alex wyruszymy na planetę Vandermeer, która według wszystkich jest siedliskiem najgorszego zła i zepsucia. Bo z tej planety pochodzi wymarły gatunek Magna, a co za tym idzie też pewnie jakaś dżuma czy inna abominacja. Jako jedna z kosmicznych krzyżowców Alex dostaje zaawansowany technologicznie kombinezon AI i musi sobie dalej radzić sama, bo raczej ta misja to taka samobójcza. Czymś, co twórcy mocno się chwalą, jest zbieranie morfy obcych, które pozwalają otrzymać nowe umiejętności, a jak w większości gier tego typu mamy też swoje umiejętności do ulepszenia, no i kombinezonu. A do walki użyjemy broni w zwarciu i na dystans. Brzmi jak klasyk klasyków. Nie zmienia to faktu, że setting sci-fi z dużą ilością modyfikatorów rozgrywki dzięki pochłanianiu umiejętności obcych może być całkiem przyjemny. Jak coś, demo jest dostępne na Steam. Trójwymiarowa platformówka akcji, inspirowana japońską sztuką origami, bardzo popularną w Polsce w latach 90. Hiro, bohater z magicznym wachlarzem, potrafi zmieniać kształty i przyjmować formy zwierząt, co pozwala mu pokonywać przeszkody i walczyć z wrogami. Kluczowe mechaniki to więc wspomniana transformacja, walka i eksploracja. Każda z nich daje inne możliwości podejścia do wyzwań. Poszczególne formy mają swoje zastosowania. Jedne sprawdzają się w mobilności i rozwiązywaniu zagadek, inne w starciach. Bo system walki łączący dynamiczne ataki wachlarzem i wykorzystywanie zdolności specjalnych i przemian, całość opakowana jest w unikalną, papierową estetykę i poklatkową animację, gdzie każdy element świata wygląda jak złożony ręcznie. Gra na zwiastunach, ale i w ruchu wygląda fenomenalnie. A skąd to wiemy? A bo demo gry dostępne jest do przetestowania na Steam. Spodziewajcie się recenzji na kanale. FPS z mocnym pixelartowym stylem, a do tego roguelite, który łączy brutalną dynamikę retro-shooterów z systemem progresji. Bohater uwięziony na rozpadającym się okręcie wojennym, prześladowany przez mroczne wizje i głosy w głowie, musi teraz jakoś wydostać się z tego burdelu. Każdy run to nowy układ proceduralnie generowanych poziomów, inna trasa, inni przeciwnicy i inne wyzwania. Do dyspozycji mamy spory arsenał klasycznych i
eksperymentalnych broni, a także system augmentów pozwalający rozwijać zdolności bohatera. Na końcu czekają wymagający bossowie, których nie da się przejść na pałę. Śmierć nie kończy gry, odblokowuje nowe możliwości i zachęca do kolejnych prób. A dla chętnych na wspólne cierpienie i chaos przygotowany tryb co-op. Krótko mówiąc, Doom spotyka System Shocka, tworząc wybuchowy miks, tylko trochę mniej łaskawy. Podejrzewam, że tej gry w zapowiedzi nie musieliśmy umieszczać, bo jeżeli choć troszkę siedzicie w giereczkowie, to zapewne informacje o dacie premiery tej gry widzieliście milion razy. Ja miałem okazję dostać ogromną ilość powiadomień, gdy została zapowiedziana sama zapowiedź do zapowiedzi tej gry. Tak po 7 latach w końcu Silksong ujrzy światło dzienne. Czy w jakikolwiek sposób trzeba ten tytuł komuś przedstawić? Niech będzie, rozsiądźcie się, bo mamy sporo do nadrobienia. Na pewno na wstęp polecam nasz film, który ukazał się na kanale, a następnie mam dla was kilka podcastów i filmów omawiających. Dobra, a teraz tak na serio. Silksong to kolejna gra z serii Hollow Knight, która tym razem wrzuci nas w historię Hornet. Jednej z postaci z podstawowej gry mogliśmy ją poznać na wiele sposobów, na przykład jako pierwsze większe wyzwanie w grze. A teraz będziemy mogli zasiąść za sterami tego wachlarza ruchów. Ciężko mi opowiedzieć cokolwiek więcej niż to, że zwiedzić mamy nawiedzone królestwo. Według zapowiedzi nasza protagonistka została uwięziona, ale nie na długo. Ale po samym zwiastunie mamy już informację, że do pokonania będziemy mieli ponad 200 unikatowych przeciwników i ponad 40 bossów. Sama gra prezentuje się na zwiastunie jeszcze lepiej niż można by było się spodziewać, a sama Hornet wydaje się o wiele bardziej skoczna i ma większy wachlarz ruchów niż nasz Knight. Czekaliśmy tyle lat, więc aż ciężko wytrzymać jeszcze kilka dni. W przypadku tej gry recenzja na kanale na pewno będzie. Mam dziwne wrażenie, że ostatnio nie było za wiele Souls-like'ów, ale wiecie, takich prawdziwych, a nie udawanych, przeplatane innymi gatunkami, by nie było tyle marudzenia, że znowu, bo się przejadło. I co zabawne, sami twórcy nie za bardzo korzystają z gatunkowości Souls-like. To raczej wprawne oko graczy oraz możliwość ogrania demo mówią nam, że gdzieś tam coś z tego Soulsa jest. I chociaż to jest mega oklepane, tak sam pomysł na świat już nieco mniej, bo świat, który wygląda na alternatywną wersję naszego, czyli mamy drony, widać w jakichś przerywnikach filmowych elektronikę czy pojazdy, a do tego dostajemy jakieś dziwne, pokręcone potwory, które, co zabawne, są odporne na nasze aktualne narzędzia mordu, jak pistolety czy karabiny. Trzeba więc wziąć w rękę miecz i inne włócznie ze starożytnych czasów. I tu widać, że to alternatywna wersja naszego świata, bo nie kojarzę za wiele mieczy ze średniowiecza, które potrafiły prawie strzelać wiązką mocy. No ale mroczny świat, eksplorowanie starożytnych ruin i to wszystko w klimatach Souls-like'a. Oczekuję przynajmniej czegoś poprawnego. Interesting. Let's continue. Are you gonna keep yapping, or are you gonna show us how it's done? Połączcie sobie te gry jak Titanfall, Neon White, a do tego turniejowość pokroju Trackmanii. Oto przed wami cholernie dobrze zapowiadająca się platformówka 3D, Jet Runner. W produkcji gracze trafiają do futurystycznego świata, gdzie parkour i dynamiczna walka stały się nową dyscypliną sportową. Fabuła skupia się na losach Niny White, debiutantki w brutalnych zawodach jetrunningu, w których liczy się nie tylko szybkość i precyzja, ale też widowiskowy styl. Każdy bieg to walka o pozycję, sławę i miejsce w elicie najlepszych runnerów, a tłem całej historii jest rywalizacja napędzana komentarzami i medialnym szumem wokół tego ekstremalnego sportu. Jak widać po gameplayach, poza skakaniem, ważne będzie strzelanie w odpowiednie elementy otoczenia, aby odblokować kolejne przejścia. Całość nie jest też, co ciekawe, aż tak szybka, więc zadowoli graczy z mniejszym skupieniem. Mamy tę grę na celowniku, demo dostępne do grania na Steam. Gry o zarządzaniu są trudne, a przynajmniej mój mózg nie potrafi ogarnąć przeważnie więcej niż kilka maszyn. A co dopiero, gdy w grze mamy zarządzanie planetami zapełnionymi maszynami zdobywającymi dla nas zasoby.
No jestem przekonany, że mój mały ptasi móżdżek by tego nie ogarnął, ale na początku września do wczesnego dostępu wchodzą gwiezdne ptaszki, które są właśnie tym. Mamy sobie kosmos i sobie kolonizujemy nowe planety i zdobywamy surowce, potem z tych surowców i robimy inne maszyny. By zdobywać inne surowce, te maszyny muszą być napędzane, więc robimy inne maszyny, łączymy z tymi maszynami, a potem na innej planecie robimy to samo. A to wszystko w naprawdę ładnej stylistyce, aż sam jestem zaskoczony, że ładność i prostota zachęcają mnie, bym sprawdził, czy ogarnę takie proste zarządzanie. Bo z samego trailera, jakiego widzicie w tle zresztą, można wywnioskować, że gra raczej nie jest po to, by wchodzić na 4. gęstość autyzmu automatyzacji, tylko raczej po to, by sobie pochillować. Aktualnie demo dostępne jest na Steam. Gdy myślę o świetnym przykładzie rogalika akcji, to z miejsca mam w głowie Dead Cells. I nie wiem, czy przypadkiem twórcy Katanaut nie mają dokładnie tego samego, bo patrząc na trailer mam dziwne podejrzenie. W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku, ale za to będzie można wcielić się w Naut, która ma za zadanie zbadać, co wydarzyło się na stacji kosmicznej, która kiedyś była pełna życiem, a teraz co najwyżej możemy spotkać potwory, które chcą nas pożreć. Sam motyw rogalikowy z powtarzaniem kolejnych turanów jest wytłumaczony fabularnie, jakoby przyszłość, nowa technologia i takie tam, które pozwala nam na takie rzeczy. Ogólnie gra prezentuje się na dość mroczną, zwłaszcza, że przeciwnikami głównie są jakieś dziwne postrzywańce ludzi czy inne dziwne powykręcańce. A nasza protagonistka biega z kataną i różnymi rodzajami broni palnej, czy raczej biorąc pod uwagę przyszłość laserowej. Jak ktoś tęskni za szybkimi rogalikami akcji, to może coś dla was. Zawsze można też przetestować wersję demo, bo jest dostępna na Steam. Brak oryginalnego horroru w zapowiedzi nie wchodzi w grę, szczególnie, że mamy dla was bardzo ciekawą propozycję. MFV Horror z klimatem slashera i filmowym twistem time loopu. Zagramy jako Cole Mason, chirurg uwięziony w podwodnym obiekcie, gdzie każda śmierć to reset, który przybliży nas do ucieczki. Decyzje będą miały tutaj dużą wagę. Śmierć to nie koniec, tylko nowa perspektywa, ponieważ wybieramy ścieżkę, która wpływa na relacje i moralność. Gra zaoferować ma 4 różne zakończenia, więc każda śmierć to krok do zrozumienia systemu tej koszmarnej pętli. Całość oparta będzie na wspomnianym FMV z prawdziwymi aktorami, makabrycznymi efektami praktycznymi i klimatem pełnym krwi i zaszczucia. Idealna także do oglądania u streamerów, bo ma mieć streamer mode, gdzie to widzowie decydować będą o losie bohatera. Miło, że planowany w premierę jest polski język. Demo jak zwykle dostępne do grania na Steam. Z wczesnego dostępu uwolni się bardzo dobrze zapowiadająca się gra typu Cozy Simulator Życia. Little Witch Academia, to znaczy Little Witch in the Woods. Ellie to młoda adeptka magii, która wyrusza na praktyki, by zostać pełnoprawną czarownicą. Jej codzienność to życie w małej chatce w środku lasu, eksploracja otoczenia i pomaganie mieszkańcom pobliskiej wioski. Gra połączy elementy symulatora życia z przygodą. Zbieranie składników, ważenie eliksirów, odkrywanie tajemniczych lokacji i rozmowy z NPC-ami budują tu główną pętlę rozgrywki. Ważną częścią zabawy są także urocze stworzenia. Można je spotkać i zaprzyjaźnić się z nimi, a czasem wykorzystywać w alchemii. Całość utrzymana jest w pięknej, pixelartowej oprawie pełnej detali, a każda aktywność od craftingu przez eksplorację to rozwój fabuły. Stopniowo przybliża Ellie do osiągnięcia celu, zdobycia tytułu czarownicy. Szykuje się idealna gra Cozy na jesienne wieczory. Podejrzewam, że na przestrzeni czasu jak tworzymy, zauważyliście, że lubuję się w Vampire Survival-like'ach. I w sumie nie inaczej jest z Deep Rock Galactic Survivor, bo miałem okazję już całkiem sporo godzin w tej grze przekopać, bo gra we wczesnym dostępie jest od początku 2024 roku, no i mniej więcej od tamtego czasu sobie w nią pogrywam. Jeżeli kojarzycie, czym jest Deep Rock Galactic, to też łatwiej będzie nam nakreślić, czym jest ten tytuł. Pobierzemy sobie krasnoludy, które były głównymi postaciami w koopowym Deep Rock i wrzucamy je w wersję Survival-like'a. Ogólny setting i główne mechanizmy gry, czyli kopanie, wydobywanie złóż i zabijanie hord robali, zostały wsadzone do tej produkcji. Nie chcę mówić, że ta gra jest inna niż wszystkie, jeżeli mówimy o ten gatunek, ale kurde jest! I chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jest to miejsce na recenzję, a jedynie zapowiedź,
to mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że warto, bo świetnie przeniesiono i połączono zabawę z Deep Rock wraz z survival-like'iem. Wonder Stars będzie turowym RPG, który garściami czerpie z produkcji anime lat 90. Naszą bohaterką będzie Ringo, młoda mistrzyni sztuk walk, która poszukuje swojego zaginionego brata. Towarzyszyć jej będzie czarny furas o imieniu Wolf. Mechanika walk opiera się na unikalnym systemie kombinacji słówek. Łączy się ich znaczenie, modyfikatory, żywioły, tworząc kombinacje ataków dopasowanych pod przeciwników. Każde słowo ma swój czas odnowienia, więc planowanie i strategia są tu równie ważne co refleks. Swoją drogą całość wygląda naprawdę zjawiskowo. W trakcie przygody można też zobaczyć sojuszników, a pokonani wrogowie czasem wracają jako wsparcie, wprowadzając dodatkową warstwę taktyki, jak to w anime bywa. Znajomość języka angielskiego będzie niestety obowiązkowa, jednak patrząc na zwiastuny, wykorzystamy raczej podstawowe i dość powszechne słówka. Gra będzie podzielona na 10 epizodów, każdy z własnymi mapami, losowo generowanymi starciami i sekretami do odkrycia. Między walkami pojawiają się przygody poboczne i interakcje z kosmicznymi postaciami, od piratów po gadające kruki. Wonder Stars niby ma być rogalem, ale chyba każde przejście rozdziału odblokowuje jakiś skrót na przyszłość lub pozwoli przejść kolejne rozdziały bez konieczności powracania do poprzednich, no chyba że będziemy chcieli zebrać wszystkie 200 słów. Tak przynajmniej sugeruje demo dostępne na Steam. I've been holed up with this drone in my plane's cabin for the last few days. A oto kolejny walking sim, tym razem w mroźnych klimatach. Akcja przenosi nas w surowe, arktyczne pustkowie po katastrofie lotniczej. Gracz wciela się w pilota, który musi przetrwać w lodowej dziczy, szukając swojego zaginionego towarzysza. Jedynym kompatem jest Alfie, drone assistant, który nie tylko pomaga w eksploracji, ale i prowadzi z bohaterem rozmowy, stając się ważnym elementem fabuły. Historia toczy się wokół tajemnicy Arktyki, zmiennej pogody i relacji między postaciami, gdzie każda decyzja może wpłynąć na przebieg wydarzeń. Gra podzielona będzie na 5 rozdziałów, które trwają między 1 a 2 godziny, idealnie dla tych, którzy lubią tempo jak w serialu. Arctic Awakening stawia na dynamiczną aurę i zmienne warunki atmosferyczne, które wpływają na nastrój, atmosferę i doświadczenie eksploracji. Dla fanów gatunku pozycja obowiązkowa. Demo dostępne jest na Steam. Donovan, you copy? To jest gra totalnie dla dinozaurów, ale już nie takich, co siedzą sobie i mówią, że kiedyś to gierki były lepsze i fajniejsze, to do tych, co organizowali tytułowe LAN party, spraszali kolegów, przywozili te wielkie kloce, nieważne czy mówię teraz o stacjonarkach, monitorach czy ich samych. Podłączali to wszystko kablami do komputerów, switchów i nie tych od Nintendo i robili imprezki, gdzie grali w jakieś Heroesy 3 albo Warcrafty 2 albo inne Quake'i czy Unreal Tournamenty. No i jak ktoś tęskni za całą tą zabawą, otoczką i nie chodzi o granie z kumplami, tylko montowanie, podpinanie, użeranie się z programami, to jest produkcja idealna dla nich. No i mamy sobie grę o zabawie w LAN party. Czego to już ludzie nie wymyślą? Demo dostępne jest na Steam. Grą, która czerpie silne inspiracje niedawno wydanych ponownie patapomów, jest Ratatan, w sumie nawet w nazwie samej gry. Tym, co wyróżnić ma tą grę od japońskich konkurentów, będzie podgatunek. Nie będzie to jednak popis kreatywności, bowiem twórcy wymyślili, że będzie to roguelike. W dostępnym demie widać klasykę rozwiązań tej szkoły, z hubem gry i permanentnymi perkami. Na starcie gry wybieramy swojego wojownika, który prowadzić będzie armię własnych ratatanów. W trakcie rozgrywki, poza wydawaniem rytmicznych rozkazów, sami będziemy musieli unikać wszystkich ataków wroga z bossami na czele. Początek gry i ogólne całe demo jest dość proste, ale to zapewne tylko zalążek całej gry. 18 września zagramy we wczesnym dostępie w rodzaju dodatkowych rozdziałów co jakiś czas. Póki co w tej grze jednak brakuje jakby duszy? Oby do premiery wersji 1.0 się to zmieniło. Strange and mysterious creatures emerged. The Magaori. Kolorowy i dynamiczny, a jakże roguelite akcji, osadzonym w świecie czerpiącym z japońskiej mitologii. Gracz wciela się w Towę, kapłankę Shinju, której zadaniem jest ochrona świętego drzewa przed plugawym Magatsu.
Każdy wypad na wyprawę to wybór strażników z unikalnymi umiejętnościami, walka w losowo otworzonych lochach i starcia z wymagającymi przeciwnikami. Kluczowym elementem jest zmienność rozgrywki. Każda próba wygląda inaczej, a układ lochów i przeciwników nie powtarza się. Po powrocie do wioski rozwija się drużynę, ulepsza postacie i odblokowuje nowe zdolności, co wzmacnia kolejne podejście. Co ciekawe, sama wioska zmienia się z biegiem czasu. System walki stawia na dynamikę i różnorodność stylów, bo każdy strażnik zapewnia inne podejście do starć. A jest ich aż 8. Czekając na premierę Hadesa 2 w wersji 1.0, to może być jakiś zamiennik. The Art of Reflection to gra logiczna z widokiem FPP, która bawi się iluzją i przestrzenią. Lustra są tutaj nie tylko dekoracją, ale głównym narzędziem. Działają jak portale, przenosząc cię do alternatywnych wymiarów. Podstawową mechaniką jest snap zoom, czyli możliwość manipulowania elementami otoczenia z dystansu i tworzenie połączeń, które normalnie nie istnieją. Zagadki opierają się na perspektywie. To, jak spojrzymy na świat, zmienia sposób, w jaki możemy z niego skorzystać. Gra łączy elementy platformowe, logiczne i eksploracyjne, a każda kolejna łamigłówka to test spostrzegawczości i kombinowania. Nie jest to typowa gra logiczna, połącz 3 kabelki. Tu przestrzeń działa przeciwko tobie, a rozwiązanie często kryje się w odbiciu. Osobiście nie jestem fanem gier jak właśnie omawiana. Dziwnych, cringe'owo albo śmiechogennych, w zależności jakie do tego mamy podejście. No i co najważniejsze, tytułów, które aż za bardzo pasują pod streamy. Tutaj więc mamy Nate'a, bezrobotnego, dorosłego chłopa, który nic nie robi, tylko siedzi, chleje i żre. Czyli mój typowy piątek. Ale Nate nagle odkrywa, albo raczej jest zmuszony, nauczyć się na nowo chodzić. Może nie na nowo, ale spodziewać się będzie musiał dłuższej podróży niż do kibla za potrzebą. Więc mamy grę opartą o fizykę chodzenia, gdzie fizyka jest tak bardzo podrasowana, że każdy krok dla Nate'a jest również dla gracza nie lada wyzwaniem. To takie są zlajki, ale nie walczymy z przeciwnikami, tylko musimy iść przed siebie. Duża doza cierpliwości i samozaparcia będzie konieczna. Niektórzy czekają na tę grę nieco bardziej, bo twórcami Baby Steps są autorzy Ape Out oraz Getting Over It, które swoją popularność mają i to nie małą. Zwłaszcza Getting Over It, które zostało jakiś czas temu na nowo odkryte przez streamerów i speedrunnerów. Cóż mogę więcej powiedzieć? Baby Steps powoli kroczy w naszym kierunku, chociaż delikatnie odbiega w dacie premiery przez Silksonga. I kolejna logiczna gra na pokładzie wrześniowej łajby. Tym razem przygodówka osadzona w świecie Nikoli Tesli. Gracz eksploruje opustoszały kompleks Wardenclyffe Tower, odkrywając nieukończone wynalazki Tesli i tajemnice jego laboratorium. Kluczowe mechaniki to oryginalne, nietuzinkowe łamigłówki, których manipulacja przepływem energii elektrycznej pozwala aktywować urządzenia i otwierać kolejne sekcje laboratorium. W trakcie rozgrywki wykorzystuje się interakcje z otoczeniem i logiczne układy mechaniczne, co wymaga obserwacji i planowania każdego ruchu. Całość utrzymana jest w klimacie naukowego mistycyzmu, a realizm konstrukcji Tesli sprawia, że zagadki stają się oryginalne i satysfakcjonujące. Szykuje się nie lada gratka dla fanów mocnego główkowania. Demo gry czeka Was do rozpracowania na Steam. Where monsters roam free. Ten miesiąc jest przepełniony premierami gier z mojej listy życzeń, chociaż jedna już uciekła. Kolejną z nich jest Aete Monstry, gdzie mamy połączenie Pokémon Lake'ów z roguelite'ami. Co prawda nie jest się trenerem Pokémon, a tytułowym Aete Monsterem, który oswaja i trenuje mityczne stworzenia. W odróżnieniu od innych Monster Timingów, tutaj w walce jednocześnie toczyć zbój będzie miało kilka Pokémonów, potworów. Licząc oczywiście starć, mamy jeszcze przemieszczanie się po mapie, zrzucie z góry, by móc eksplorować nowe miejsca, korzystać będziemy z różnych umiejętności. W samej grze mamy też otrzymać spory wachlarz postaci pobocznych, które pozwolą nam eksplorować nowe zakątki mapy, do tego pomogą rozwinięciu podopiecznych, co z kolei pozwoli na odblokowanie nowych klas. Co ciekawe, same starcia są permanentne, czy raczej konsekwencje nieudanych potyczek, bo potworki umierają na stałe. Ale najgorsze zostawiłem na koniec. Produkcja ma być rogalikiem, dlatego zapewne jak i mi entuzjazm opadł. A do tego na początku ukaże się w wersji wczesnego dostępu, ale dla fanów kieszonkowych potworków czasem warto ubrudzić się rogalem.
najdyczych kochamy horrory platformowe z silną sympatią do takich jak Inside, Little Nightmares czy Bramble. Czy do listy ulubionych gier tego pokroju dołączy omawiane obecnie Ayas? A więc tytułowa bohaterka musi przetrwać w świecie, gdzie balans między światłem a cieniem został zakłócony. Przemierzamy 6 baśniowych, choć zatrutych krain symbolizujących odpowiednio wiarę, nadzieję, miłość, chciwość, obojętność, zdradę. Ważne i częste będą tutaj zagadki bazujące na świetle i cieniu oraz skradanie się, gdzie każda interakcja wymaga przemyślenia. Estetyka i narracja sięgają surrealizmu, a cała opowieść jest jak metaforyczna baśń, którą rozgrywasz własnymi ruchami. Gra ma być pozbawiona dialogów, a klimat buduje tutaj ekspozycja, narracja i mrok wylewający się z ekranu. Na papierze wygląda to obłędnie, a jak będzie w praniu? Raczej dowiecie się na tym kanale, a póki co zadowoli Was demo dostępne na Steam. We just went back into West Virginia. Now, entering. Czasem są tacy reżyserzy gier, których po prostu się kojarzy. Najczęściej są to japońscy twórcy, których znamy przez ich całkowicie niecodzienne podejście do tworzenia gier. Nie dam sobie ręki uciąć, ale podejrzewam, że kojarzycie albo przynajmniej słyszeliście o takich twórców jak Square albo Suda51. Jeden jest najbardziej znany, że zrobił kochane i nienawidziane przez wszystkich Deadly Premonition, a drugi No More Heroes. No to wyobraźcie sobie, że tych dwóch gagatków robi grę wspólnie. Co z tego wyjdzie? Kurczę, dobre pytanie. Bo jak mamy okazję widzieć po trailerach, jest to totalny kosmos. Trochę hack and slash, trochę beat'em up, trochę souls-like, gdzieś RPG turowe, dużo czytania niczym visual novel. A to wszystko oczywiście w lupie rogalika. Ja jestem szczerze mega zainteresowany, bo mamy tutaj naszą Justine, która jako funkcjonariuszka agencji federalnej w trakcie rutynowej sprawy przez wypadek samochodowy trafia na totalne nigdzie. Trafia do tytułowego hotelu i teraz dopiero zaczyna się dziać, bo zostaje opętana przez seryjnego mordercę. A co zabawne, w samym hotelu są duchy, chyba duchy, innych seryjnych morderców. Brzmi to jak coś odklejonego, czyli idealnie pasujące do naszych dwóch kochanych Japończyków.
To by było na tyle. Już rozumiecie, co mówiłem, że ten miesiąc jest gorący. Nie licząc rewelacyjnych gier, mamy też trochę cieplutkich, jeszcze wypiekanych rogalików. Powiem wam, że ostatnio mam wrażenie, że to jest naprawdę solidny giereczkowy rok. Oczywiście zapraszam was do sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że powiecie, na co czekacie, nie licząc oczywiście Silksonga. Przypominam, że można postawić nam kawkę i nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam za spędzony czas i zaprosić na kolejne indycze opowieści.